Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Dzisiejszy film to kontynuacja serii, w której omawiamy pojedyncze funkcje polskich przypadków. Dzisiaj opowiem Wam o jednej z funkcji dopełniacza. Funkcja, o której będziemy mówić, jest to funkcja związana ze słowami dotyczącymi ilości, miary czy wagi. To znaczy, zawsze po słowach związanych z ilością, wagą czy miarą używamy form dopełniacza. Krótkie ogłoszenie. Moja strona internetowa jest już gotowa. Link do niej możecie znaleźć w opisie kanału, na górze, tam gdzie są zawsze wszystkie linki, ale też wkleję go do opisu tego filmu. Przez stronę możecie rezerwować lekcje ze mną. Zobaczycie też informacje o salach konwersacyjnych, ale ten projekt jeszcze nie jest dostępny, to znaczy jeszcze nie ma możliwości rezerwacji miejsc w pokojach, ale to ruszy niedługo. Na pewno interesującą i użyteczną sekcją będzie dla Was sekcja kursów. Tam możecie znaleźć różnego rodzaju ćwiczenia interaktywne. Obecnie pracuję nad kursem z koniugacji czasownika w języku polskim i regularnie będę dodawać nowe. Jedyne co musicie zrobić, to założyć konto i wtedy będziecie mieć dostęp do wszystkich darmowych ćwiczeń. A więc zapraszam do rejestracji, do zakładania swoich kont. Jestem przekonany, że będzie to dla Was bardzo użyteczne. Czekam też na Wasze komentarze. Co myślicie? Popatrzmy teraz na niektóre słowa związane właśnie z ilością. Dużo, trochę, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset, niewiele, mało, mniej, więcej, dziesiątki, setki czy tysiące. Po wszystkich tych słowach używamy dopełniacza. Za chwilę przejdziemy do przykładów zdań z tymi słowami, ale na początku chciałbym zrobić krótkie powtórzenie końcówek w dopełniaczu. I zacznijmy od przymiotników i na początku rodzaj męski. W rodzaju męskim dla przymiotnika mamy główną końcówkę ego albo końcówkę iego. Końcówki iego używamy po literach K albo G, na przykład wysokiego albo drogiego. Następnie rodzaj żeński i w rodzaju żeńskim mamy główną końcówkę ej i drugą końcówkę iej. Iej tak samo używamy po literach K i G, na przykład wysokiej albo drogiej. I rodzaj niejaki ma dokładnie takie same końcówki jak rodzaj męski, czyli ego albo iego. I następnie rzeczownik. Rodzaj męski. Tutaj musimy pamiętać, że mamy dwie kategorie słów. Kategoria nieżywotna i kategoria żywotna. Kategoria nieżywotna, czyli kategoria dla rzeczy, i kategoria żywotna dla osób i dla zwierząt. W kategorii nieżywotnej mamy dwie końcówki, końcówka a i końcówka u. Ale tutaj nie mamy zasad. Możecie zapytać, skąd mamy wiedzieć, której końcówki powinniśmy użyć. Tutaj po prostu jest to praktyka i możecie sprawdzać na przykład w polskich słownikach internetowych, jaka końcówka jest poprawna, która końcówka jest poprawna. Na przykład komputera, ale mikrofonu.
I kategoria żywotna. Tutaj mamy 3 końcówki A, I i Y. Końcówka A jest to główna końcówka, na przykład brata, psa, ojca, wujka. Końcówka I, tej końcówki używamy po literach K albo G, kiedy te litery są przedostatnimi literami, na przykład kolega, kolegi. I mamy jeszcze końcówkę Y. Tutaj nie mamy zasad, ale na przykład słowa z literą T często mają końcówkę Y. Na przykład dentysta, dentysty, optymista, optymisty. I następnie rodzaj żeński w rzeczowniku. Tutaj mamy 2 końcówki, końcówkę Y i końcówkę I. Końcówka Y to jest nasza główna końcówka i końcówka I, tej końcówki używamy po literach K, G, L, J. I mamy jeszcze połączenia literowe si, zi, ci, dzi i ni. Po tych połączeniach albo po tych literach używamy końcówki I. I w rodzaju niejakim tutaj sprawa jest jasna, bo mamy jedną końcówkę A. I przechodzimy do liczby mnogiej. Zaczynamy od przymiotnika. Tutaj mam dla Was dobrą informację, ponieważ mamy te same końcówki dla rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego. Jest to główna końcówka ich i druga końcówka ich, której używamy po literach K i G, na przykład polskich albo drogich. I został nam jeszcze rzeczownik. Zaczynamy od rodzaju męskiego. Tutaj mamy 3 końcówki. Główną końcówkę ów, potem mamy końcówkę Y, której używamy po połączeniach szy, ży, czy, dży, litera c i jeszcze po połączeniu dzy. I jeszcze końcówka i. Końcówki i używamy po literach si, zi, ci, dzi, ni, l, j i i. W rodzaju żeńskim natomiast naszą główną końcówką jest końcówka 0. Co to znaczy końcówka 0? To znaczy, że kiedy mamy słowo w liczbie pojedynczej, w mianowniku, w oryginalnej formie, usuwamy z tego słowa ostatnią literę. Na przykład cytryna w dopełniaczu w liczbie mnogiej to będzie cytryn. Ale tutaj musimy pamiętać, że czasami po usunięciu ostatniej litery na końcu naszego słowa zostaje nam dużo spółgłosek. Na przykład sardynka, kiedy usuniemy a, zostaje nam sardynk. Brzmi to nienaturalnie i w takim przypadku między ostatnie 2 litery wstawiamy literę e. Więc sardynka to będzie sardynek. I tutaj mamy jeszcze 2 inne końcówki, takie same jak w rodzaju męskim, czyli końcówka y i końcówka i. I zasady są takie same. Używamy ich po takich samych połączeniach literowych albo po takich samych literach. I w rodzaju niejakim końcówką główną jest końcówka 0, czyli taka sama końcówka jak w rodzaju żeńskim. Na przykład piwo, usuwamy ostatnią literę i to będzie piw. Ale na przykład jajko, kiedy usuniemy o, mamy jajk. Też mamy 2 spółgłoski. Nie brzmi to dobrze, więc tutaj też wstawiamy literę e, więc to będzie jajek.
I mamy tutaj też końcówkę ów. Ta końcówka jest dla wszystkich słów rodzaju niejakiego, które mają końcówkę na przykład centrum, centrów, muzeum, muzeów. Jeżeli nie czujecie się jeszcze komfortowo z tymi końcówkami, kiedy będę pokazywać Wam przykłady zdań, możecie zerkać, możecie patrzeć na tabelę i sprawdzać końcówki słów w dopełniaczu. I przechodzimy w końcu do przykładów. Możesz pożyczyć mi trochę pieniędzy? Ona ma dużo przyjaciół. W tym tygodniu mam więcej pracy. Oni mają mniej możliwości. Tylko kilku uczniów napisało dobrze ostatni egzamin. I przechodzimy teraz do słów związanych z ilością. Popatrzmy na kilka przykładów. Paczka, puszka, pudełko, pół, słoik, butelka, szklanka, kieliszek, kawałek, plasterek, kilogram, dekagram, pół kilograma czy metr. Po wszystkich tych słowach używamy dopełniacza. I teraz kilka przykładów z nimi. Możesz podać mi kawałek pizzy? Od czasu do czasu lubię wypić kieliszek wina. Możesz kupić słoik ogórków? Codziennie piję szklankę soku pomarańczowego. Kupiłem 15 plasterków bardzo dobrej szynki. Mama kupiła 2 kilogramy pomidorów. I chciałbym Wam jeszcze wspomnieć o liczebnikach, bo liczebników w języku polskim używamy albo z dopełniaczem, albo zbiernikiem. Zbiernikiem używamy ich wtedy, kiedy na końcu naszej liczby mamy cyfrę 2, 3 albo 4. Na przykład 22, 23, 24 albo 32, 33, 34, 42, 43 i tak dalej. Ale tutaj mamy jeden wyjątek, ponieważ 12, 13 i 14 po tych liczbach mamy dopełniacz. I dopełniacza używamy też zawsze, kiedy na końcu naszej liczby mamy 0, 1, 5, 6, 7, 8 i 9. I popatrzmy na kilka przykładów. Oni mają 5 mieszkań. Jest to dopełniacz, ponieważ mamy 5, ale oni mają 4 mieszkania. Tutaj jest biernik, ponieważ mamy 4. Dzisiaj jest 25 stopni. Dopełniacz, ale dzisiaj są 22 stopnie. I jeszcze jedno. Ta firma zatrudnia 250 osób, ale ta firma zatrudnia 34 osoby. Biernik, ponieważ mamy 4 na końcu. Mam nadzieję, że wszystko jest dla Was jasne i możemy przejść do jednego ćwiczenia. W tym ćwiczeniu Waszym zadaniem jest uzupełnienie zdań odpowiednimi formami rzeczowników z nawiasów. Oczywiście we wszystkich zdaniach mamy dopełniacz. Zastopujcie proszę film, żeby zastanowić się nad odpowiedziami, a ja przechodzę do kolejnego slajdu i czytam poprawne formy. Zdanie numer 1. Dziadek kupił 5 butelek wina. Idę na targ po kilogram jabłek. Jest jeszcze jedna paczka kawy. Ukroisz mi jeszcze jeden kawałek chleba? Mamy dużo czasu. Mam trochę pracy do zrobienia. Dzisiaj w mieście jest mniej ludzi. Możesz dać mi więcej informacji? W tym domu jest 5 sypialni. Ta firma ma
10 samochodów. I na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że teraz wszystko jest dla Was jasne, że film był dla Was pomocny. Bardzo proszę, jak zawsze, o zostawianie łapek w górę, komentarzy i subskrypcji. Do zobaczenia już w kolejną niedzielę. Cześć!